Partnerem kanału jest firma Hobby, wyłączny dystrybutor produktów marki Sera i Fluval. Wyobraźcie sobie rybę, która potrafi przetrwać, kiedy inne gatunki nie dają rady. Ta ryba posiada przepiękne barwy, a jej ruch i zachowanie potrafi zahipnotyzować. Ta ryba nie jest za bardzo wymagająca, a potrafi być ozdobą prawdziwego akwarystycznego Edenu. Już dawno nie było filmu z serii Atlas ryb akwariowych i wiem, że wielu z Was na niego czeka. Dziś wreszcie wracamy do tej serii, a pomysł na temat, jaką rybą dzisiaj się zajmiemy, jest od jednego z widzów. Uwaga, to namacalny dowód na to, że naprawdę warto komentować, bo Wasze sugestie mogą stać się treścią kolejnego odcinka. Zapraszam na materiał o pierwszej rybie z rodziny góraminowatych, którą też grupę ryb nazywamy potocznie labiryntowcami. Ale nie wybrałem jako pierwszego przedstawiciela labiryntowców górami, ale wielkopłetwa wspaniałego. Sprawdzimy, skąd pochodzi ta ryba, jakie ma wymagania, jak wygląda życie tego gatunku w akwarium. Opowiem Wam, jak rozróżnić samca od samicy. Porozmawiamy oczywiście też o rozmnażaniu. Rzucę też kilka ciekawych wiadomości na temat tej ryby, ciekawostek tak zwanych, i porozmawiamy też o tym, do kogo kierowany jest ten gatunek ryb. Po prostu zastanowimy się nad tym, czy ta ryba nadaje się dla początkującego akwarysty, a może już trochę bardziej zaawansowanego. Tak czy siak, zostańcie ze mną, bo naprawdę powinno być ciekawie. Dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie są pewni, czy ten film jest dla nich, czy nie, taki krótki zwiastun tego, o czym będę mówił w tym filmie. Poznamy występowanie wielkopłetwa wspaniałego w środowisku naturalnym. Skąd pochodzi, kto go odkrył i kiedy pojawił się w akwarystyce. Będziemy mówić o wymaganiach, jakie w środowisku wodnym ma ta ryba, jaką temperaturę, twardość, pH, jakość wody, jakie parametry są najlepsze i co akwarysta musi wiedzieć, żeby ta ryba po prostu rozwijała się zdrowo. Omówię, jak przygotować akwarium dla wielkopłetwa wspaniałego, jaki rozmiar minimalny akwarium jest wskazany dla tej ryby, jakie rośliny, dekoracje i kryjówki oraz w jakich partiach zbiornika zwykle przebywa wielkopłetw. Przyjrzymy się też bardzo ważnej rzeczy, czyli charakterowi tej ryby i zachowaniu. Wielu z Was czeka na odpowiedź, czy nadaje się do tak zwanego akwarium ogólnego. I na to pytanie też Wam odpowiem. Opowiem Wam też o rozmnażaniu, czyli jak przygotować tarlisko, jakie warunki do tarła musimy spełnić, żeby zachęcić tą rybę do rozmnażania. Będzie oczywiście o parametrach wody i o tym, jak tą rybę po prostu nie zabić. Na koniec powiem Wam, mam nadzieję, kilka bardzo fajnych ciekawostek o tej rybie i zastanowimy się nad tym, do jakiej grupy akwarystów ta ryba jest dedykowana. Jeśli ten film Ci się spodoba, nie zapomnij nakarmić algorytmu YouTube i zostaw kciuka w górę oraz komentarz, w którym możesz napisać propozycję na rybę do kolejnego odcinka tej serii filmów. Panie i panowie, wielkopłetw wspaniały. Zaczynamy. Wielkopłetw wspaniały. Macropodus opercularis. Pochodzi z Azji Południowo-Wschodniej. Występuje naturalnie w Chinach, Wietnamie, Korei i Tajwanie. Naturalnym środowiskiem tej ryby są wolno płynące i stojące wody. Kanały melioracyjne, brzegi wolno płynących rzek, pola ryżowe, rozlewiska, czasem nawet tereny, które okresowo są zalane. Wielkopłetw wspaniały był jedną z pierwszych ryb labiryntowych sprowadzonych do Europy. W 1758 roku gatunek został opisany przez szwedzkiego przyrodnika, lekarza i botanika Karla Linnaeusa. Przez wielu naukowców na świecie wielkopłetw wspaniały jest uznawany za jedną z pierwszych
ryb tropikalnych w akwarium, które trafiły do Europy. Ale od opisania tego gatunku do sprowadzenia do Europy minęło trochę czasu. Stało to się dokładnie w 1869 roku, gdy francuski konsul w Wietnamie, Pierre Carbonnier, sprowadził je do Paryża. Według mnie pan konsul miał znacząco ułatwione zadanie, dlatego że przypomnijmy, że wielkopłetw wspaniały jest wyposażony w dodatkowy narząd oddechowy, powstały z przekształcenia części pierwszego łuku skrzelowego. Tym sposobem wielkopłetw wspaniały może żyć w wodach bardzo ubogich w tlen. Dzięki organowi labiryntowemu potrafi oddychać powietrzem z nadpowierzchni wody. W naturze żyje w warunkach, w których temperatura może się wahać. Często znosi chłodniejsze sezony. Parametry wody, które są optymalne dla wielkopłetwa wspaniałego, to temperatura zwykle od 18 do 26 stopni Celsjusza, a podczas tarła lepiej podnieść nawet do 28 stopni. W akwarium jest możliwość trzymania tej ryby w pH od 6 do 8, przy czym należy zaznaczyć, że w naturze ma nieco bardziej zasadowe warunki od 7 do 8. Idealną wodą według mnie dla tej ryby jest na przykład pH 7, czyli nie aż tak zasadowa i nie aż tak kwaśna. Według mnie ten gatunek ryb po prostu nie lubi skrajności w jedną i w drugą stronę. Dlatego jak ktoś ma dobrą kranówkę w domu, powiedzmy 7,2, 7, no to śmiało może te ryby trzymać na wodzie kranowej. Twardość ogólna wody, czyli GH, powinna być między 6 a 20 stopni niemieckich. Ważne, żeby po prostu parametry wody były stabilne, żeby nie było dużych wahań, żeby azotany były utrzymane na niskim poziomie. Wielu z nas ma błędne podejście do tej ryby odnośnie filtracji i uważa, że po prostu tej filtracji nie musi być, że jest filtracja zbędna. No i jeśli chodzi o zawartość tlenu, no to faktycznie może tak być, że ta ryba podpłynie sobie do powierzchni i będzie czerpać z powietrza atmosferycznego tlen. Ale problem polega na tym, że tu nie chodzi o niską zawartość tlenu w wodzie akwariowej. Filtracja i jakość wody jest dość istotna. Ważne jest, by woda była podmieniana i to regularnie. Proponuję w takim akwarium podmieniać 30% ilości wody co tydzień, aby odpady biologiczne były usuwane. Musicie pamiętać o jednej bardzo istotnej rzeczy. To dość duże ryby, więc krótko mówiąc mają dość duże odchody, dlatego warto te podmiany robić regularnie. Wielkopłetw toleruje pewne niedogodności, jednak czysta woda wydłuża mu życie i poprawia kondycję tych ryb. No właśnie, ale jak przygotować zbiornik dla wielkopłetwa wspaniałego? Akwarium dla wielkopłetwa powinno być przestronne, minimalna długość to zazwyczaj od 60 do 80 cm dla pary lub kilku osobników. Oczywiście jest rzeczą logiczną, że czym więcej ryb, tym większe akwarium. Tył i boki zbiornika powinny być obsadzone roślinnością, by dać poczucie bezpieczeństwa oraz by przełamać tak zwaną linię widoku. To zmniejsza stres i agresję ryb względem własnego i innych gatunków. Krótko mówiąc, jak kogoś nie lubimy, to warto by było od czasu do czasu go nie widzieć. A rośliny, korzenie, jakieś wysokie skały temu bardzo dobrze służą. Rośliny pływające też pełnią bardzo ważną rolę i zapewniają dwie funkcje. Po pierwsze, ponownie bezpieczeństwo. Taka roślina pływająca oddziela ryby od środowiska zewnętrznego. Zapewnia też trochę naturalnego cienia, co u większości ryb jest wskazane. Rośliny pływające są też bardzo ważne ze względu na to, że ta ryba tworzy gniazdo na powierzchni wody i często używa właśnie do tego roślin pływających.
Te ryby uwielbiają robić swoje gniazda w czasie tarła w sąsiedztwie roślin pływających. Dekoracje w takim akwarium to oczywiście korzenie, fragmenty drewna i kamienie. Wszystko to, co tworzy kryjówki, zakamarki, szczególnie dla samicy, aby mogła skryć się, jeśli samiec staje się zbyt agresywny. Przykrycie akwarium jest wskazane, bo wielkopłetw potrafi skakać, zwłaszcza jeśli poziom tafli wody jest blisko powierzchni rantu akwarium. Jeśli chodzi o strefy pływania, to wielkopłetw zazwyczaj korzysta z górnej i środkowej części zbiornika. Oczywiście jak na dno spadną jakieś resztki pokarmu, też się tam pofatyguje, ale głównie środek i góra akwarium. Dolna część akwarium służy mu głównie jako kryjówka lub w poszukiwaniu jakiegoś żywego pokarmu, np. krewetek. Charakter wielkopłetwa to mieszanka spokoju z terytorializmem. Kiedy te ryby są młode, małe jeszcze, to są stosunkowo łagodne i tolerancyjne. Jednak dorosłe samce potrafią być agresywne wobec siebie nawzajem, ale też wobec innych ryb, szczególnie w okresie tarła. Wszystkie małe zwierzątka, takie jak krewetki, małe, niewielkie rybki, mogą po prostu zostać zjedzone. Wszystko, co zmieści się w pysk wielkopłetwa, zostanie pożarte. Ale to też nie jest tak, że na przykład te ryby są jakoś mega bardzo agresywne, oczywiście poza okresem tarła. W akwarium z wielkopłetwami najlepiej sprawdzają się ryby o podobnej wielkości i podobnym temperamencie, czyli nie za bardzo agresywne, ale też nie jakieś takie powolne. Unikajmy małych, bardzo drobnych rybek, które mogą zostać poddane stresowi co najmniej od strony wielkopłetwów, albo po prostu mogą zostać zjedzone. Jeśli planujesz kilka par tych ryb, no to musisz zapewnić odpowiednio duże akwarium, żeby po prostu samce cały czas się nie widywały. Dlatego, że agresja wewnątrzgatunkowa jest naprawdę na dość wysokim poziomie. Odróżnienie samców od samic u tych ryb jest naprawdę dość proste, szczególnie u dorosłych osobników. Dorosły samiec zazwyczaj osiąga od 8 do 10 cm długości. Samice są nieco mniejsze, od 6 do 7 cm długości. Jest naprawdę bardzo dużo odmian barwnych tej ryby, ale zazwyczaj jest to ciało o metalicznym, stalowym odcieniu z pomarańczowymi lub czerwonymi pasami. Płetwa ogonowa, grzbietowa i odbytowa u samców jest bardzo często wydłużona i bardziej intensywnie ubarwiona. Samice mają mniejsze płetwy, krótsze i mniej ekstrawagancko ubarwione. Inne cechy, na które warto też zwrócić uwagę, a więc samiec odchyla często pokrywy skrzelowe, może prężyć ciało, to część zachowania podczas pokazów i zalotów podczas tarła. Samica jest bardziej masywna, powiedziałbym taka pełniejsza, szczególnie w okolicach brzucha, zwłaszcza gdy przygotowuje się do tarła. Jeżeli mówimy o tarle, to może przejdźmy teraz do jednej z bardziej fascynujących części tego filmu, czyli rozmnażania wielkopłetwa. Tarło zazwyczaj wygląda następująco. Samiec buduje gniazdo powierzchniowe z bąbelków powietrza, często wplatając tam w to fragmenty roślin pływających. Gniazdo znajduje się tuż pod taflą wody. Aby w warunkach akwariowych wywołać tarło, dobrze jest podnieść temperaturę do około 28 stopni. W zbiorniku tarliskowym warto zrobić dużą podmianę wody i przy tym obniżyć poziom wody o 10-15 cm. I tutaj taka mała propozycja dla Was. Jeżeli co tydzień standardowo podmieniasz 30% wody, to tym razem przed tarłem podmień 50% wody, a dolej tylko 30%. Warto też zapewnić pływające rośliny, wtedy ryby bardziej ochoczo przystępują do tarła. Samica składa ikrę w gnieździe, samiec ją zapładnia, a następnie
samiec opiekuje się jajami i narybkiem. Pilnuje gniazda przed innymi rybami, przed jakimiś intruzami, które by chciały zjeść tą ikrę, usuwa pleśń, dba o czystość i porządek w gnieździe. W zależności od warunków panujących w akwarium, wylęk zazwyczaj następuje po około tygodniu czasu od tarła. Następnie młode zaczynają swobodnie pływać w poszukiwaniu pokarmu. W początkowej fazie karmimy bardzo drobnym pokarmem, takim jak pierwotniaki, oczliki, larwy wodzienia lub inne mikropokarmy. Gdy młode są już większe, można stopniowo wprowadzać larwy solowca i inne pokarmy drobne. I tutaj też mała taka kolejna rada. Warto samicę odłowić tuż po złożeniu ikry, dlatego że samiec może być agresywny w stosunku do niej, a może ją ganiać, może ją nawet zamęczyć. Kiedy nie ma samicy, też skupia się w 100% na tym, żeby pilnować ikry. A teraz kilka ciekawostek, które mogą Cię zaskoczyć. W Polsce wielkopłetw dobrze radzi sobie w oczkach wodnych latem, gdy temperatura jest odpowiednia. Ale trzeba pamiętać, że nie rozmnaża się w wodzie zbyt chłodnej. Wielkopłetw wspaniały jest bardzo odporny na zmianę warunków atmosferycznych. Potrafi przetrwać spadki temperatur nawet do 10-12 stopni. Oczywiście aktywność i komfort tych ryb jest znacznie wtedy ograniczony. To też gatunek o dużym znaczeniu historycznym w akwarystyce. Był jednym z pierwszych labiryntowców, jakie sprowadzono do Europy. W warunkach hodowlanych wyselekcjonowano wiele odmian barwnych tych ryb. Jest odmiana niebieska, jest odmiana biała i wiele innych, które mają większe lub mniejsze płetwy. Jest też oczywiście ciemna strona tego gatunku, jak zwykle za sprawą człowieka. W Azji nie tylko są organizowane walki bojowników, ale też wielkopłetwa wspaniałego. No niestety musiałem o tym wspomnieć i oczywiście dodać, że to potępiamy. Ten gatunek ryb sprawdzi się bardzo dobrze u akwarystów średnio zaawansowanych, czyli takich, którzy mają już doświadczenie z utrzymaniem warunków wodnych, z dojrzewaniem akwarium, z kontrolą jakości wody i ze stworzeniem roślinnego ekosystemu z kryjówkami i różnymi zakamarkami. Początkowi akwaryści też mogą się pokusić o tą rybę, ale muszą spełnić te wszystkie warunki, o których mówiłem wcześniej. Jeśli jesteś zaawansowanym akwarystą, docenisz dodatkowe aspekty typu selekcję odmian barwnych i modyfikowanie kolorystyczne, a jeśli jesteś początkującym akwarystą, po prostu skupisz się na tym, żeby te ryby miały dobre warunki w akwarium. Wielkopłetw wspaniały jest doskonałym przykładem przystosowania natury do życia w trudnych warunkach środowiskowych. To gatunek, który łączy w sobie cechy odporności, piękna i charakteru. Nie jest za bardzo wymagająca, a w zamian oferuje nam naprawdę piękną kolorystykę swojego ubarwienia. Jeśli szukasz ryby, która będzie ozdobą Twojego akwarium i która przy okazji nauczy Cię troski o stabilność warunków w Twoim zbiorniku, to wielkopłetw wspaniały jest idealnym wyborem. I może warto sięgnąć po tą już często zapominaną rybę. Jeśli podobał Ci się ten materiał z serii Atlas Ryb Akwariowych, zostaw kciuka w górę, napisz w komentarzu, jakie ryby chciałbyś zobaczyć w następnych odcinkach. Warto też udostępnić ten film, jeśli znasz kogoś, kto interesuje się akwarystyką. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, jak zwykle w sobotę o 12:00. Cześć! Zapraszam wszystkich do darmowego serwisu ogłoszeniowego i bazy firm z branży akwarystyki i nie tylko. aquamarket.pl